머릿속이 새하얗게 변해서 더 이상 앞으로 나가기 어려워지기도 하고요. 작업을 하면서 수없이 겪는 일입니다. 그럴 때 그래도 딱 한 번만 더 라는 생각이 저를 일으켜 세울 때가 많습니다. 나 자신을 한번 믿어보는 거죠. 완벽하지 않아도 처음보단 두 번째, 두 번째보단 세 번째 더 나아지는 것을 보며 주저앉지 않기를 잘했다고 생각하게 됩니다. 여러분도 지금의 상황이든 아님 전공이나 직업이든 내가 선택한 길로 나아가다 보면 과연 그게 올바른 선택이었는지, 내가 잘하고 있는지, 이대로 가면 실패하는 건 아닌지 끊임없이 의심이 들곤 할 겁니다. 그럴 땐 꼭 기억하세요. 내 인생을 이끄는 것은 바로 나 자신이란 것을요. 그리고 주문을 외우는 겁니다. 할 수 있어. You got it. 나는 잘 할 수 있어. 누구보다 나는 잘 해낼 거야. 바로 이렇게요. Cześć, nazywam się Klaudia i mam 22 lata. Moja historia jest trochę długa, ale dzięki niej chcę Wam przekazać, że nie jesteście sami. Nigdy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jednak do końca. Już kiedy byłam młodsza, nigdy nie było mi łatwo. Już od podstawówki byłam prześladowana i poniżana. Wyzywano mnie, bo mojej rodziny nie było stać, żeby kupić najnowsze markowe ciuchy, z tego względu, że była nas 4 rodzeństwa, więc nie było na to pieniędzy. Jednak gdy poszłam do gimnazjum, prześladowanie nasiliło się. To właśnie tam moje książki wrzucano do śmieci lub do toalety. Dziewczyny potrafiły pociąć mi strój na WF, a buty na przykład farbowano atramentem. To wszystko właśnie tylko dlatego, że ja skupiałam się na nauce, a nie na ciuchach. W ostatniej klasie gimnazjum, gdy moi prześladowcy zniknęli, mogłam stanąć w obronie innej prześladowanej i dzięki temu ona miała spokój. Jednak to, co się stało w liceum, było najgorszym wspomnieniem. Jest najgorszym wspomnieniem. Bo to właśnie tam wszystko się zaczęło. To moment, gdy cała klasa przy wystawieniu ocen zachowania wpisała mi takie kłamstwa, że piję, czy palę, czy robię inne rzeczy, że moja wychowawczyni wzięła mnie na rozmowę. I to właśnie wtedy się na niej zawiodłam. Bo ona mi wcale nie uwierzyła. Porozmawiała ze mną, ale mi nie uwierzyła. Dopiero jak zwołała całą klasę, wtedy mi uwierzyła. Jednak później, potem całe moje życie się tak naprawdę zmieniło. Nie miałam jeszcze 15 lat, kiedy przyjaciel mojej starszej siostry mnie zgwałcił. Był starszy o 10 lat. To właśnie po tym, przez następne 3 lata walczyłam z nim w sądzie. Przez rok chodziłam do psychologa i nie odezwałam się ani jednym słowem. Przez cały ten czas moja siostra stała za nim, a na mnie się wydzierała, że to ja niszczę mu życie. Po tym wszystkim zmieniłam szkołę. Uciekłam jak najdalej mogłam. Zaakceptowałam to wszystko w takim stopniu, że mogłam normalnie na co dzień funkcjonować. W nowej szkole znalazłam przyjaciół oraz swoje zainteresowania, czyli aktorstwo i rysowanie. Jednak życie znów dało mi popalić, bo miesiąc przed maturami poszłam na operację. Moje matury stały pod jednym znakiem zapytania, ale na szczęście zdałam je. Dostałam się na studia i to właśnie tam poznałam BTS, bo koleżanka poprosiła mnie, żebym puściła ich piosenkę, bo był comeback
w trakcie między wykładami. I to właśnie wtedy zaczęła się moja historia armii. Zaczęłam ich słuchać coraz częściej. Zaczęłam jakby wchodzić w to wszystko. Zaczęłam słuchać ich wywiadów czy różnych wystąpień. Starałam się zacząć kochać siebie. To oni mi dali mój pierwszy uśmiech po tak długim czasie. Szczególnie dzięki odcinkom Run BTS. Odzyskałam uśmiech i później znów postąpiłam inaczej niż powinnam. Poznałam fajnego chłopaka, ale zaczęłam uciekać z domu, brać używki, samookaleczać siebie i ciągle imprezować. Dla niego potrafiłam nawet zapożyczyć się u znajomych i później mieć problemy, żeby wszystko oddać. Nawet potrafił mnie okradać, a ja i tak mu nadal wierzyłam i mu ufałam. Później dopiero zrozumiałam, że to nie była przyjaźń ani nic. On jedynie mnie wykorzystywał i uciekł. To właśnie wtedy nasiliło się moje przesłuchiwanie piosenek BTS i to wtedy zakochałam się w ich przesłaniu i uwierzyłam, że mogę więcej. Mimo całej mojej przyszłości, że mimo wszystkich przeciwności warto jest wstać i walczyć dalej. Teraz mam już 4-miesięczną córeczkę. Kocham ją ponad życie. I dopiero teraz widzę pozytywy tego wszystkiego. A to, co przeżyłam, bardzo mnie ukształtowało. Teraz mimo wszystko staram się być pozytywna i pomagać każdemu. Jednak wiele osób może nadal mnie odbierać jako egoistkę, czy nawet osobę bardzo putliwą. Gdzie to jest nieprawda. Chcę przekazać wam tą historią każdej armii z osobna, że nikt nie jest z nas sam. Że kiedyś wszystko stanie się jaśniejsze. Że to właśnie osoby, które o tym nawet nie wiedzą, najbardziej wpływają na nasz dzień i to oni najbardziej zmieniają nas. Musimy pamiętać, że zawsze mamy obok siebie anioła. To, co nami wstrząsa, czasami powinniśmy wykrzyczeć. To dzięki właśnie BTS i osobom z grupy ja zaakceptowałam siebie, zaakceptowałam swój los i zaczynam z tym żyć na nowo. Zrozumiałam, że to nie byłam ja winna temu gwałtu, czy nawet poniżeniu. Jeśli mieliście taką sytuację, nigdy się o to nie obwiniajcie, bo to nie jest wasza wina. A ja cieszę się, że dotarłeś aż tutaj. Dziękuję ci za to, bo bardzo wiele to dla mnie znaczy. I proszę, pamiętaj, że jesteś głośniejszy od bomby, gdy krzyczysz. I jesteś jaśniejszy od światła. Bo też nie jesteś sam. Zawsze masz 7 aniołów obok siebie. Baby, I'm nothing more than nothing, brighter than the light. Don't you wanna think from me? You say I'm something more than something, brighter than the light. Don't you give up your life? Here I stay, cry, just for better days. Every day you maze, wonder if this is my place. Words, no way, it's kundalini ground. All the 무너지는 중력, louder than bells, yeah. Oh, what to tell you? 어둠은 말해 어디라도 있단 게 두려워 말해 어떤 밤이 날 삼켜도 난 포기하지 않아 No, we are fire, we're shine 너와 나 함께 느껴 슬픔과 고통 우연한 계절대 안녕 Yeah, we picked this game Never been meant to say